Dzień dobry, moi drodzy, który dzisiaj jest? 18 maja, jesteśmy pod Areną Gliwice, a to oznacza tylko jedno, Fame MMA. Tak, dokładnie dziś odbywa się Fame MMA, ale jest 10 rano, więc my nie na Fame, tylko na Pokemony oczywiście. Tak jak wam wspominałem w poprzednim vlogu i w nagraniach z Pokemonami, dzisiaj będę grał w Arenie Mistrzów League Cup. To jest takie wydarzenie, jeśli dobrze rozumiem, odbywa się raz na kwartał w danej lokalizacji. No, u nas jest to w Arenie i można dzięki temu zdobyć punkty, żeby się dostać na Mistrzostwa Świata. Raczej mi to nie grozi, zwłaszcza że jest koniec sezonu, następny zaczyna się po wakacjach. Po wakacjach też mi to raczej nie grozi, ale zobaczymy. Zmieniłem talię na Charizarda. To jest talia, która jest grana, 70% graczy gra tą talią, bo jest po prostu mocna w tym sezonie i stwierdziłem, że nie będę walił głową w mur. Jak wszyscy nią grają, to po prostu nią będę grał. Ćwiczyłem ostatnio dużo na tej takiej wersji live'owej. Na żywo nie grałem nią ani razu, co może być problematyczne, bo w wersji komputerowej wszystko się dzieje samo. To znaczy, wiecie, samo się tasuje, same karty mi pokazuje, które mogę wybrać, które nie, a tutaj będę musiał sobie robić to samemu wszystko i żeby mi się tylko coś nie pomyliło, bo wtedy można na przykład stracić rundę, czy tam stracić nagrodę, jak się coś, na przykład, nie wiem, miałbym nic nie zrobić, a bym dobrał kartę, i bym zobaczył, co pod nią jest, znaczy co dobrałem, no to już wtedy ktoś by mógł zawołać sędziego i powiedzieć, ten pan tu łamie zasady. Koniec. Widzę, że dużo osób siedzi pod areną jeszcze, co oznacza, że drzwi nie zostały otwarte, no bo jeszcze jest 15 minut do otwarcia. Moja talia nowa. Dobra, moi drodzy, ja już jestem zarejestrowany. Wszedłem, zapłaciłem, zarejestrowałem się, podałem im moją talię. Całą rozpiskę trzeba mieć. Nikt tego na razie nie sprawdzał, nie wiem, pewnie jakby się ktoś przyczepił na przykład, co ja mam w tej talii, to wtedy będą sprawdzać, czy na pewno wszystko się zgadza z tym, co podałem. Na liście wiecie, żeby ktoś na przykład w trakcie turnieju nie podmienił sobie jakiejś karty. Kupiłem sobie matkę, pokazuję. Aha, bo to mnie pokazuje, więc pokazuję matkę do gry, bo nie miałem matki do gry, to się, wiecie, gra na matkach, żeby niby, czy żeby nie niby, tylko żeby kart nie uszkodzić. I ja nigdy matki nie miałem i mówię, nie, no taki turniej to już sobie kupię i szybko musiałem i powiem wam, że całkiem fajny design tej matki, bo większość to ma te takie Pokemony typu Digimon, czego nienawidzę, nie wiem skąd one się wzięły. Kiedyś były piękne Pokemony, a teraz są takie dziwne. No i co, pełno turniej tu jest na razie, znaczy pełno, no może to jest przesada, bo na razie widzę, że jest Star Warsy są, Star Wars Unlimited, nowa gra karciana, która się dopiero co pojawiła. Magic oczywiście również się tutaj pojawił, no i na nowość, podobnie jak Star Wars, Lorcana, czyli ta gra Disneya. Super szał na nią jest. Wczoraj jak byłem we Flambergu grać i tam na takim pre-release opowiadałem wam o tym. To są te wydarzenia, jeśli chcielibyście się wkręcić właśnie, czy to w Pokemona, czy chyba Lorcana też robi takie rzeczy, inne karcianki. Jakiś miesiąc przed premierą nowego dodatku są takie rozgrywki na zasadzie, że płacicie, dostajecie talię prawie gotową, boosterki, otwieracie te boosterki, musicie z tego dołożyć, podmienić sobie karty do tej talii, no i tym gracie. No nie poszło mi jakoś super, ale zasady są różne na tych pre-release'ach i na tym była zasada taka, że i tak każdy dostaje 3 boosterki, nawet jak przegra. A na przykład są takie zasady, że za każdy wygrany mecz się dostaje, plus jeszcze za top 3. Czyli musiałbym 3 mecze wygrać, żeby w ogóle 3 boosterki dostać na jakimś tam innym, co jest bardzo trudne, bo no wiecie, no ludzie potrafią grać, a ja nie. Polecam takie wydarzenia, jeśli ktoś by się chciał karciankami zainteresować. Nie przejmujcie się. Boba Fett, 3 Boba Fetty. No chyba od 70 euro się zaczynają jeden. Kogo ja spotkałem? Pokaż, co tam grasz. Star Wars, tu Pokemony. Jaki masz deck Pokemona? Charizarda, no co ja mogę grać? No, a ty jaki masz? Ja mam zielonego krenika. Jeśli komuś to Pokaż go, bo to ludzie mogą nie kojarzyć. To jest ten taki dowódca imperialny. A
No dobra, no. Nie spałem do pierwszy. Co, jak składałeś czy pisałeś listy kart? To i to, tak szczerze. Do ostatniej chwili się jeszcze ten... No, nie spodziewałem się takich, kurde, Nie znanych. wiedziałem, że ty jesteś pokemoniarz. Nie? Nie, jakoś nigdy mi to nie ten. A ja o Star Warsach to już słyszałem, że ty grasz. Się gdzieś tam przebijało. Ty jesteś słynny na Śląsku. Pokażę jakąś najbardziej szpanerską? Tu jest. Nie, a tutaj. Najbardziej szpanerską. Nie, gram taki trochę niszowym sobie taki. Mało. To jest paranoja. Nie mógłbyś tego wydrukować? Nie, to samo mi Matula mówi. Czemuś tego nie wydrukował? Teraz nie? 330 co? Złotych? Widzowie, mogę zatankować do pełna za to. Mogę jeszcze drugiego, jeszcze masz trzeciego. A jaki jest limit w deku? 50 kart. Ale nie, 50 trzy, Vaderów. Na 3, Nie można 50 Vaderów. Pokazuję po kolei każdą grę widzom. Te, No. które ja znam osobiście i wyciągam, pokazuję, że warto na przykład jakieś 7 cudów świata, o kolejka fajna gra, o polskim, o PRL-u, jak się kupowało na kartki. Pan tu nie stał. Pan tu nie stał, różne Aha, są takie. a bo to są na nocne granie To dzisiaj? jest na nocne granie, pani powiedziała. O, to jest w ogóle Side. Side to jest ta gra z... To grają turniej jutro. Patrzcie, to jest ta Tam gra... Łukasz ci opowiadał o tych turniejach? Opowiadał wam? I jeszcze nie Że oni rozmawiamy. bardzo dużo grają jutro turniejów tych takich planszówkowych, wiesz? Bo dziś dużo jest eliminacji na jutrzejszy dzień dopiero, Też. Dziś są po pierwsze eliminacje w karciankach, a po... O kurde, czekaj, rozwieszają listę, biegnę! Rozwiesili listę pokemoniarzy, idziemy w to. Zagracie 5 rund, następnie później są 3 rundy Topkatu. Cały turniej się odbędzie generalnie dziś. Pary są wywieszone. Z racji na to, że dzisiaj jest dość duża pula nagród, troszkę bardziej surowo podchodzimy do tego, co się wydarzy na stole. Zrobimy tak, prize packa. Udajemy, że wygrałem ten turniej Dobra, i dostałem prize packa. czyli to jest nagroda za pierwsze miejsce. Tak. I popatrz. To jest... Kodzik musisz schować, żeby Kodzik muszę schować, żeby go A jak nie się zaktywować. przekłada? Ile? Bo ja nie wiem ile Co się przekłada? Przekłada się? Nie, nic się A to jest nie price wiem, pack, co to jest się mniejszy przekłada. niż normalny? Tu, tak, one są takie, o tego się używa, no i masz, widzisz, energię kolorową Energia ważna. i w Lost Vacuum też holo i energia, czyli 2 holo i ten. I Ja to nie są wiem. grywalne rzeczy? W sensie Tak, no te energię są sobie, żeby się zawsze. popisać, wsadzić sobie, wiesz, taką kolorową i jednego tego otworzę. Jeszcze mi 2 zostaną, Dawidek. Jednego wczoraj na turnieju brałem A ty udział. przychodzisz do domu, wpisujesz to, żeby było u ciebie w kolekcji? Nie, Aha. na razie zbieram na kubkę. Ej, tu się przekłada ponoć, Pokazuję. nie? Raz. Nic się nie przekłada. Czemu? Pierwsze Nie wyrzucasz tu, budujesz bo są napięcia w nieważne. ogóle. O, patrz, do wybijania energii. Ej, a może Patrz krzyknijmy teraz, tu aż Charizard, się- stary holo na cały ten Charizard. Ale to jest taki stary jest tylko. O, tym się gra, małpka. Małpka? Małpką się gra, no. Jak oceniasz ten unboxing? Ja bym ocenił na łapkę w górę. Słabo chyba. Stary. Dobra, moi drodzy, połowa za mną, 3 mecze. W pierwszym, tutaj na kolegę z Gliwic, przegrałem, a należało mi się. Powiem wam tak, różnica między graniem online, a graniem na żywo jest taka, że na żywo musicie pamiętać wszystkie ruchy, które robicie. I już nie wnikając w same Pokemony, bo pewnie nie gracie w większości przypadków, ale jest na przykład taki Pokemon, który pozwala wam dobierać karty w ciągu rundy. Ja na przykład zapominałem go używać, więc nie dobierałem kart, a jak się domyślacie w grze karcianej, im więcej kart macie w ręce, tym lepiej, bo macie więcej możliwości. W drugiej grze wygrałem. Grałem na taką dziwną talię, to się nazywa Lost Zone. Polega ona na tym, że do Lost Zona, czyli do takiej kubki odrzuconych kart się wrzuca jak najwięcej kart. Ten przeciwnik stara się jak najwięcej tam kart wrzucić, bo później jego Pokemony, im więcej tam jest kart, tym one lepiej działają, na przykład biją za darmo i tak dalej. Udało mi się pierwszą grę wygrać i trwała ona prawie 40 minut, co oznaczało, że na następną grę mieliśmy niecałe 10, niecałe chyba 15. To jest tak, że mamy 3 mecze do zagrania i trzeba wygrać 2, ale jeśli się pierwszy się wygra, a w tym drugim zabraknie czasu, to są jeszcze jest jakby terminacja, czyli 3 rundy jeszcze można zagrać. No i mój przeciwnik nie miał już szans, bo po prostu w 3 rundach nie dał rady, by mnie pokonać, więc ten ostatni mecz się jakby, wiecie, no nie dokończył, więc remis, więc ogólnie wygrałem z tym drugim zawodnikiem. No i z trzecim zawodnikiem w ogóle jaja, bo w pierwszej grze znów grałem na tego Lost Zona, którego w ogóle miało nie być, że ludzie tam nie będą grali akurat tymi Pokemonami, które oni tam mają, a jednak przyszli i grają i znów grałem na to samo. Nawet wyrównałem
wyrównanie graliśmy. Na końcu mieliśmy po jednej nagrodzie. Jak ja bym wziął tą nagrodę, to bym wygrał. Jak mój przeciwnik by wziął nagrodę, to on by wygrał. Zostawiłem mu jedną kartę w ręce. Tak mu przetasowałem rękę taką specjalną kartą, żeby mu jedna została. Mówię, jak ma jedną kartę w ręce, to nic z niej już nie urodzi. I dobrał z talii, wiecie, w talii jest ileś tam kart i akurat dobrał tą jedną kartę, która mogła mu uratować tyłek. No i mnie pokonał. Gdyby tego nie zrobił, to w następnej rundzie ja bym wygrał. Więc pierwszą rundę przegrałem, a w drugiej rundzie aż wstyd się przyznać. Tą bym raczej już jakby nie zdążylibyśmy jej rozegnać. Zdrów było do końca jakieś 15 minut, więc nie bardzo czasu, żeby w ogóle rozegrać, więc i tak bym przegrał, więc nie jest mi aż tak bardzo smutno. Ale jedna z kart spadła mi pod stół. Nie wiem w którym momencie, najprawdopodobniej przy tasowaniu czy coś takiego. Jedna karta była pod stołem, co oznaczało, że grałem niepełnym deckiem. No i oczywiście ktoś to w pewnym momencie zauważył, bo nie ja, bo jak ja bym zauważył, to pewnie bym jakby zareagował. Chociaż i tak już by było za późno, ktoś to zauważył, że jest karta. No i jak jest karta pod stołem, grasz niepełnym deckiem, to od razu przegrywasz. No ale to i tak była przegrana runda, znaczy przegrana. Ona i tak by nie została rozegrana do końca, więc akurat tego nie żałuję. No ale dzisiaj powiem wam, mam szybki kurs życia. Uczę się ekspresowo, czyli wiecie, żeby nie zapominać o Pokemonach, żeby ich używać, żeby dobrze tasować karty, no bo wiecie, na żywo trzeba je tasować, żeby nie gubić kart pod stołem, no ogólnie masakra. No ale jeszcze 3 mecze przede mną, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Weź tam pomachaj, że super karty. Wow, nie. Wow. O, a ty tak To dużo. musisz zapozować jak Mr. Beast na miniaturkach. Od swojego idola z dzieciństwa. Ty jesteś w top No 4? sam jestem zdziwiony. Z 4. miejsca wszedłem. Co ty gadasz? Ale co znaczy? Aha, że teraz będziesz grał jeszcze? No, myślałem, że już jadę do domu na fajra, na obiadek, a teraz muszę jeszcze grać. A, to jednak się opłaciło tych waderów nakupować. No? Aż Przydali się? Powiem ci, że wygrała mi karta, którą zmieniłem o 1 w nocy. Tak? No, mówię serio. No ja miałem taką jedną Jak ci kartę, poszło? co mówili, to się nie przyda, nikt nie będzie grał takimi, No. wiesz, takim deckiem, żeby ci się to przydało. I 2 razy miałem taki deck, że mi się przydała karta. To jest najgorsze, Tak to nie? jest, nie? To jest najgorsze. Wiesz, to jest ten, no ja mam na razie jednego wina, 2 przegrane i remis. I jeszcze raz gramy. Remis jest za punkt? A ja nie wiem jak to jest, 3 chyba 1, no jest chyba jakoś tak. No, udało się, cóż wam mogę powiedzieć, jedno zwycięstwo na 5 meczy, 1 remis na 5 meczy, 3 przegrane, tu są jakieś nagrody rozdawane, z tyłu ludzie klaszczą. No ja uważam to za sukces, tak jak wam wspominałem, granie na żywo to nie jest to samo co granie na komputerze. Nie jakby tam stres nie zjada, bo się w życiu nastresowałem na różnego rodzaju zawodach, w których brałem udział i nie były to te zawody, o których myślicie, ale myślę, że jeszcze jakby turniej spoko, fajny. Podobają mi się te Pokemony, myślę, że jeszcze wpadnę. Szkoda, że po prostu gorzej mi idzie niż lepiej, ale może się to zmieni wkrótce, bo tak jak mówię, kilka takich naprawdę potężnych błędów głupich zrobiłem, a kto wie, może gdybym ich nie zrobił, to jeszcze by było jedno zwycięstwo. 2 mecze to były po prostu tak blisko, naprawdę, 1 runda różnicy, gdybym jeszcze mógł 1 ruch zrobić, to by było super, no i... Ale fajnie się bawiłem, zaraz zobaczymy, co będzie na nagrody. Czy to są wyniki? Na 29 jestem 25. To chyba niedobrze, ale nie ostatni. Ale imię jest pomylone, więc się nie liczy, bo ja jestem tak naprawdę Janek, a nie Wojtek. Udało się. Jest wygrana. Dostałem jeszcze nagrodę prawie gwarantowaną. Nie wiem, czy ona jest gwarantowana, bo 3 ostatnie zostały i jeszcze losują. To chyba jednak miałem szczęście. Koszulki do kart. No i marzenia się spełniają, powiem wam. Marzenia się spełniają. Gdzie pójdziecie ta kamera? Tu jestem, halo. Opening. Drugi taki sam, już takiego mam jednego. No to mam pecha zawsze, ale dobra. Nie wiem co to jest, chyba nic specjalnego.
Niestety nic nie wypadło chyba. Jalo, nie jedziesz, nie? No to daje. Czyli co, można? To daje do domu. To się kończy. To spójrz. Jakaś była Gra otwarta. polegi nie surprise. Nic nie było. Na jednego prajza grać. Grzesiek! O shit. Co to kurna jest? Dobra, czyli co ja mam teraz? Pokemony jakieś? I tutaj? Muszę nagrać te finałowe emocje. Jeszcze taki sam deck gra na siebie. Jezu. Czyli tu też będą te? Tak, miło mecza, to znaczy, że ten mecz trochę potrwa naprawdę. Tak, tak. To nie będzie szybko do domu. Na biedąg mecz. No dobra. A to te deki można przeglądać sobie nawzajem? Tak, znaczy mamy tak, że jest zasada, że mamy mieć gotowe decklisty i można się z nimi zapoznać przed. No my też w Pokemonach mamy, czyli można się z nimi zapoznawać. Tak. Napięcie sięga zenit. Cały Kraków kibicuje. Jezu, Jay. No relacja zaraz po tym, po wygraniu. Jak? Czekaj, pokażę twojego przeciwnika. To już jest po prostu zgon. Czyli najlepsza gra na świecie, tak? Polecasz? Dla maraton przebiec niż grać. Jest. Nie, no tak, ale nie mogę uwierzyć, nigdy nie wygrałem takiego turnieju, więc tak sobie pojechałem. Jesteś pierwszym tu mistrzem w ogóle, bo to wiesz, to nie, chyba nie dużo turniejów jest. Drugie, Wojtek! Zaków górą! Miejsce czwarte, chodź Tomek, położysz się. Jest uczciwa wymiana, czyli jest co? Album za boosterka, którego wygrałem. No dobra. O jest, deal został zrobiony. Tak to właśnie jest na Pokemonach. Dobra, nagrywamy tego boosterka, którego to się, że tak powiem, wymieniłem. No. Czekaj. Jedziesz. No. Sam was chłopaki. No niestety nic się nie Nic. Moi drodzy, koniec turnieju. Tak jak wspomniałem, ostatniego miejsca nie zająłem, więc jest ok. Organizacja na super poziomie, powiem wam, bo to jest, wiecie, to jest Arena Gliwice, czyli to jest miejsce, gdzie dzisiaj na przykład odbyła się KSW, tak jak wspominałem. Wielkie imprezy, oczywiście nie w tym miejscu, bo to jest jakby mała arena, więc tutaj jest mniejsze imprezy się robi, właśnie na przykład takie planszówkowe, toalety, jakieś przekąski, dużo miejsca, klimatyzacja, wiecie, to jest nowoczesna hala, więc jeśli gdzieś robić takie większe turnieje, to tutaj wspominali niektórzy gracze, że na mistrzostwach jakichś tam Europy i tak dalej, to nie ma takich warunków, nie ma miejsca, krzesełka są takie plastikowe, wiecie, rozkładane, że tyłek boli jak się na nich siedzi, chyba teraz były w Londynie i to chyba o tym opowiadali, że właśnie tam tak było, więc gdyby tutaj kiedyś były u nas w Polsce w takiej hali, no to pierwsza klasa, a ja tymczasem kończę, dzięki wam za oglądanie i do zobaczenia w następnym vlogu.